Dzień dobry. Jak widać, otoczenie mi się zmieniło, ponieważ wróciłem do Polski w końcu i w tej chwili okupuję pokój córki. Już mnie tutaj goni, żeby opuścić, ponieważ chcę robić zadanie domowe. No ale na chwilę obecną tak sobie wymyśliłem, że tu będzie mi najlepiej to nagrać. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę bardziej techniczny, o tym, jak się silniki uruchamia, jak przebiega start, czyli na dobrą sprawę od momentu krótko przed uruchomieniem silników do momentu osiągnięcia wysokości, na której zostają schowane klapy i następuje rozpędzenie samolotu do prędkości wznoszenia. Oczywiście z komentarzem. Ja próbowałem taki jakiś balans zachować pomiędzy technicznością tego odcinka, a strawnością dla ludzi, którzy może nie bardzo siedzą w tych szczegółach. Zobaczycie, ocenicie. No, wymagało to trochę montażu, ten odcinek, dlatego planowałem go umieścić jakiś tydzień temu czy półtorej, ale cały czas nie miałem jakby koncepcji dokładnie, jak to ma wyglądać. Także proszę w komentarzach o ocenę tego, jak Wam się to podoba. 50 000 subskrybentów osiągnęliśmy, oczywiście muszę o tym wspomnieć. Dziękuję bardzo nowym, dziękuję tym, którzy już są z kanałem od półtorej miesiąca. Wczoraj chyba rano nastąpił ten moment, nawet przez przypadek zobaczyłem to jakby odświeżając YouTube'a, że ten licznik przeskoczył z 49 999 na 50 000 subskrybentów. Dziękuję jeszcze raz. No i chciałbym takie dwie, trzy uwagi odnośnie poprzedniego odcinka opisu kabiny dodać jeszcze, ponieważ zapomniałem tam faktycznie powiedzieć o trzech istotnych rzeczach. Mianowicie, że są kamizelki na wypadek wodowania, które są zazwyczaj pod spodem, pod siedzeniami, takie dmuchane, prawda? Lub w przypadku samolotów chyba Ryana one są na górze, w tym panelu nad głowami też. Czyli tam też mogą być. Oczywiście są maski tlenowe na wypadek dekompresji, spadku ciśnienia w kabinie i one są w takiej ilości jak ilość siedzeń zazwyczaj, aczkolwiek w niektórych rzędach jest jedna więcej na wypadek, gdyby niemowlę było, to niemowlę najpierw powinno mieć założone taką maskę nadmiarową, która w tym rzędzie się znajduje i personel pokładowy dba o to, aby nie więcej niż jedno niemowlę w tym rzędzie siedziało, znaczy zajmowało miejsce razem z dorosłą osobą i żeby taka osoba z niemowlakiem siedziała właśnie w tym rzędzie, gdzie ta nadmiarowa maska występuje. I dodatkowo jeszcze, jak ktoś słusznie zauważył, ciekawostka taka, w wielu samolotach, chyba we wszystkich Boeingach, nie występuje rząd numer 13. Żeby uniknąć problemów, że ktoś nie chce, prawda, siedzieć w rzędzie o nieszczęśliwej liczbie, o nieszczęśliwym numerze, no to tego rzędu się w ogóle nie numeruje, prawda? Czyli w przypadku 30 rzędów jest tak naprawdę ostatni numer 31. Dobrze, nie będę przeciągał. Oczywiście w tej chwili już się troszeczkę zaaklimatyzowałem, więc tych odcinków będzie więcej. Mam bardzo dużo odcinków jeszcze tych turystycznych i będę je umieszczał w tym tygodniu. No i przewiduję, że na niedzielę po obiedzie pojawi się ten duży taki odcinek, filmik z naszego powrotu z Chile. Dziękuję bardzo i zapraszam do obejrzenia tego właściwego materiału z startu, uruchomienia silników i tak dalej. No i do zobaczenia przy następnych odcinkach. Okay. First start checklist. Copy of operation. Completed. Gear pins and covers. Signs. ADIRS. Fuel quantity. Take off data. And bar reference. No which one's going to set? So ready, yeah? And they're ready on the ground? Close. Beacon. Thrust levels. And parking brake. And we are clear. We received clearance for pushback, cabin stand 1-5, parking brake is set. Okay, so 1 runway 15, run this brakes. Parking brake is released, ready to push off block 1330. Okay, come on, thanks. We remind you that you should leave your habit. Okay, standing number 2. No i rozpoczyna się sekwencja uruchamiania silników. Przez przekręcenie pokrętła Engine Mode Selector w prawo w pozycję Start i przesunięcia dźwigni Engine Master, czyli tego jakby włącznika silnika w pozycję On. Najpierw na silniku numer 2, po czym na silniku numer 1.
czyli najpierw prawy silnik uruchamiamy, po czym lewy. Powoduje to rozpoczęcie zasilania FADEC-ów, czyli tych komputerów sterujących pracą silników. Znikają nam krzyżyki na górnym ekranie widoczne tutaj, a pojawiają się wskazania tam i otwiera się zawór doprowadzający sprężone powietrze z APU, czyli z tego silnika z tyłu, który odpowiada za zasilanie samolotu w sprężone powietrze i w elektrykę podczas operacji naziemnych, gdy silniki są wyłączone i gdy nie jest podłączone zasilanie naziemne do samolotu. Tutaj w tym miejscu też resetuje się licznik zużytego paliwa z poprzedniego lotu. Sekwencja uruchamiania jest w pełni automatyczna i w linii, w której obecnie pracuję, nie ma też żadnych calloutów, czyli standardowych powiedzeń związanych z tym. Nie mierzy się też czasu. I w tej chwili widać, uruchamia się już silnik numer 1, czyli silnik lewy. Na górnym ekranie w tym miejscu pokazywane jest aktualne zużycie paliwa przez silniki. Na prawym w tej chwili jest 400 kg na godzinę, a lewy jest w trakcie uruchamiania i jak tylko paliwo zacznie być podawane, zmieni się z zera. O, w tej chwili już się rozpoczęło. Po uruchomieniu obydwu silników te wskazania się ustabilizują, jak tu widać na prawym silniku, na około 400 kg na godzinę. I jeszcze taka drobna uwaga, następuje takie stuknięcie jakby i na chwilę zanikają ekrany, wskazania na nich. To jest w momencie przełączania szyn elektrycznych z zasilania z APU, z tego silnika z tyłu, na zasilanie z generatorów głównych na silnikach. Go ahead. I procedura uruchamiania się zakończyła. Pilot lecący przestawia pokrętło uruchamiania do pozycji normal, a pilot monitorujący ustawia klapy do pozycji startowej, co będzie widoczne tutaj, i stabilizator poziomy do pozycji startowej, również podpierając się wskazaniami na dolnym ekranie w tym miejscu. Signal received. When ready, after start checklist. Okay, after start checklist. Anti-ice. Off. Ecam status. Check. Fish stream 32.3 set. and radar team. 0. After start check is complete. We request. Número 2392, pruebe por Foxtrot 1, luego por derecha en Foxtrot, Alfa, por destra, Foxtrot 1, Foxtrot, Alfa, por destra, recibo la Perú 230. Aerosky 803 ready for taxi. Atento un minuto para remoto. Atento Perú 16. Aerosky 803 ready for taxi. Aerosky 803, taxi. Holding point runway 15 beyond. By Alpha holding for runway 15, Aerosky 803. Clear right side. Left side. I jak było wyraźnie słychać, otrzymaliśmy zgodę na kołowanie. Rozpoczniemy kołowanie do pasa 1.5. Podczas ruszania z miejsca czasami jest konieczność dodania mocy na silnikach, ponieważ samolot na biegu jałowym niezbyt chce ruszyć i rozpocząć kołowanie, i staramy się tej mocy nie dodawać więcej niż ponad poziom 30 N1 wskazywany tutaj, aby nie robić zbytniego podmuchu z silników za samolotem, ponieważ nie mamy pewności, co tam za nami się znajduje. W międzyczasie otrzymałem wiadomość z kabiny od szefowej, że kabina jest gotowa do startu. Pull down. Neutral, standby. Hold shot of runway 15, cover 1, small 1. Aerosky 803, that's what it is. Okay, yes, pull left, pull right, neutral, rudder, pull left, and pull right. I test powierzchni sterowych i sidesticka. Najpierw zrobił to pilot lecący, ja odczytywałem położenie powierzchni sterowych z ekranu tutaj, na podstawie ruchów sidesticka, które było zobrazowane na tym ekranie.
Po czym zrobiłem to ja z mojej strony, ale już bez steru kierunku i wykonałem resztę czynności niezbędnych na tym etapie przed wykonaniem checklisty do startu. And kierowca. Flight controls. Check. Check. Flight instruments. Check. Mantenemos posición y posterior al tránsito de la Check. Briefing. Confirmed. Flap settings. Confirmed 2. Config 2. V-speed temperature. 153, 153, 157, flag 62. 153, 153, 157 and flight 62. ATC. Set. ECAM memo. Takeoff no blue. Down the line. I jest teraz chwila czasu, aby jeszcze powiedzieć kilka słów do pasażerów podczas kołowania. You have communication. I have com. I will just tell a few words to passengers, okay? Okay. The gentleman captain speaking. Buenos días. Welcome aboard the Boston 20 Sky en route to Santiago. For departure, we should start our flight in approximately 5 minutes from now. And our flight time today is 3 hours approximately. And I will come back to you with information about flight also when we reach cruise level. Please follow instructions of the cabin crew for our safety. I wish you a pleasant flight. Gracias. I have communication. No change. And I call that we are ready, eh? Okay. Tower, Buenos Dias, Sky 803, ready. 603, hold short of runway. Hold short of the runway, Sky 803. Also. 293, superficie 1. Zgłosiłem na wieżę gotowość do startu, jednak musieliśmy oczekiwać na lądujące samoloty, jak tu widać. Po czym dostaliśmy zgodę na zajęcie pasa i wykonam ostatnie czynności przed startem i będziemy oczekiwać na zgodę na start. Time landing traffic, Avianca, runway 15, be ready for immediate Sky 803. Okay. Parking brakes off. Below the line. And left side approach path Clear. is clear. Okay. Cabin crew, please be seated for takeoff. And below the line. Takeoff runway. 15 confirmed. Runway 15 confirmed. Cabin crew. TICAS. Yeah. Engine mode selector. And PAX. Off. And before takeoff check is completed. Wind 170 degrees 7 knots, from 5 clear for immediate takeoff. Clear for immediate takeoff, runway 15, Sky 803. And I'm ready. Okay. I dostaliśmy zgodę na start, rozpoczynamy rozbieg. Stop it, guys. Monofax 62 SRS runway autocontrol. Check. And thrust is set. Check. Zatrzymałem na chwilkę, aby omówić kilka informacji pojawiających się na ekranie w tej chwili. Tutaj na środku widać stoper odmierzający czas od rozpoczęcia rozbiegu. Tutaj na przykład w górnym rogu pokazuje nam zużycie paliwa przez silniki chwilowe. W tej chwili jest to 4 tony na godzinę na jednym silniku, czyli około 1,5 litra na sekundę. Jest to dość znaczne zużycie, prawda? No, ale dużo mocy też generują w tej chwili silniki. A tutaj na górze pojawiły się te tryby pracy, które były przeczytane przez pilota lecącego, czyli Manflex 62, ACLS Runway Atlas Blue. A po lewej stronie tego wyświetlacza pokazuje nam prędkość tutaj na tej taśmie. Jest to prędkość względem powietrza, mierzona przez przyrządy na podstawie ciśnienia z rurek pitota. To taka tylko uwaga drobna. I ta żółta strzałka pokazuje nam, koniec tej żółtej strzałki pokazuje nam, jaka będzie nasza prędkość za 10 sekund od tego momentu. W tej chwili jest 70, a będzie ponad 100 węzłów, czyli ponad 160 km na godzinę za 10 sekund. Tutaj mamy jeszcze dwie dodatkowe prędkości, czyli TAS i Ground Speed. Proszę tylko zwrócić uwagę, że Ground Speed jest 60, TAS jest 70, czyli w tej chwili już mamy około 10 węzłów czołowego wiatru. I jak widać na chwilę obecną prędkość z taśmy po lewej stronie pokrywa się z prędkością TAS 70 węzłów i to się będzie zmieniać wraz z wznoszeniem samolotu i osiąganiem coraz większej prędkości. Dobrze, kontynuujemy.
Harry Dance. Tutaj zatrzymałem, aby powiedzieć troszeczkę więcej o tym calloutie 100, który przed chwilą usłyszeliście, wypowiedzianym przez obydwu z nas. On ma w zasadzie 3 funkcje. Pierwsza to jest taka, aby sprawdzić wskazania prędkościomierzy po prawej i po lewej stronie, czy wskazują to samo, ponieważ jest to dość istotne. I gdyby były znaczące różnice, to należałoby start przerwać, ponieważ prędkość wskazywana jest ważna, aby była prawidłowa po obydwu stronach. Drugi to jest taki, aby wykryć, czy na przykład ktoś podczas tego rozbiegu nie zasłabł, wtedy się nie odezwie albo nie zainicjuje calloutu i należy start przerwać również, mając tylko jednego pilota sprawnego na pokładzie. A trzeci powód jest taki, że powyżej tej prędkości start będzie przerwany tylko w przypadku jakichś poważniejszych awarii. Natomiast w przypadku mniejszych awarii start będzie kontynuowany i problem będzie rozwiązywany już po starcie z ewentualną decyzją na powrót na lotnisko startu lub jakieś inne rozwiązania, które ewentualnie mogą być brane pod uwagę. V1, rotate. Positive time? Yeah, Yeah. now. Check. Dana 700 Coña 1013 al indique No i jesteśmy już w powietrzu. Został załączony autopilot drugi, co było widać na górnym prawym rogu lewego wyświetlacza, i zostało schowane podwozie. I w tej chwili czekamy na osiągnięcie wysokości, na której zredukujemy moc z mocy startowej do mocy wznoszenia. Alfa 05 contact with radar 119.7. 119.7. That's AZT, gracias. Teraz climb. Check. Osiągnęliśmy 1500 stóp nad poziom lotniska. Nastąpiła redukcja mocy z mocy startowej na moc wznoszenia, co zostało uwidocznione tutaj w tym miejscu odpowiednim oznaczeniem i calloutem, jak Państwo słyszeli. A tutaj widać, że spadło nam zużycie paliwa, prawda? I w tym miejscu będzie widać, jak będziemy zmieniać konfigurację samolotu do konfiguracji czystej, tak zwanej, czyli ze schowanymi klapami, po następnych 1500 stopach, czyli na wysokości około 3000 stóp, gdzie nastąpi wypłaszczenie lotu i rozpoczęcie rozpędzania samolotu do prędkości wstępnego wznoszenia 250 węzłów w naszym przypadku. Afirmativo, roja velocidad para 180. Produciendo para 180, LS 214. Oscar AZT, buenos días. Passing 2300, climbing 6000. Alfa 803, Lima morning, radar contact, climb to 6000. Climbing 6000, Oscar 803. 6000 blue. Check. Lima radar, buen día, Lampero 2325. Lampero 2325 Lima, buen día, descienda para 7010, NH 1013. Descenso 7000, 1013, Lampero 2325. Line. Check. And flaps 1. Speed check, flaps 1. And flaps 0. Speed check, flaps 0. Torre 118.1, voy arriba. After takeoff. LP 803, descienda para 27. No i w tym momencie skończyła mi się bateria w kamerze, którą miałem na głowie. I mam jeszcze obraz z takiej kamery, która była z tyłu zamontowana na jumpseacie. W tej chwili jeszcze tylko zostało przeczytanie checklisty after takeoff. W przypadku tego lotniska transition altitude jest wysoka, w związku z czym nie przestawialiśmy wysokościomierzy. Ale o tym będzie jeszcze przy okazji omówienia jakby całego startu od początku do końca. Postaram się zrobić jeszcze odcinek z większą ilością kamer, gdzie będzie uwidocznione także przyrządy, reszta przyrządów. Dobrze, dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że było to interesujące dla wielu z Was. No i do zobaczenia przy następnej okazji.